Dzisiaj przedstawię dzieło ikoniczne. Album monumentalny, ale przy tym ostry jak żyleta. A tym albumem jest Emperor Anthems to the Welcome Dusk. Emperor powstają w 1990 roku w norweskim Notodden. Początkowy skład to Ishan gitara wokal, Samow perkusja, Mortis bass. W 1992 nagrywają kultowe już w podziemiu demo Wrath of the Tyrant, zaś w 1993 podpisują umowę z Candlelight Records i skład się trochę zmienia. Samow przechodzi na gitarę, zaś skład uzupełnia Faust perkusja, Mortis odchodzi, a na jego miejsce przychodzi Chord na bas. W 1994 nagrywają płytę, dzięki której stają się kapelą kultową, chyba najbardziej wpływową w całym świecie black metalu, In the Nightside Eclipse. Muszę wam się przyznać, że wiem, że trochę jakby zbluźnie, aczkolwiek parę razy podchodziłem do tej płyty i nigdy nie wydawała mi się mega jakaś wybitna, ale każdy ma swój gust. Co innego w 1996 nagrana płyta Anthems to the Welcome Dusk. Ta płyta bardzo często gościła w moim odtwarzaczu i od tej pory stwierdziłem, że jednak Emperora warto słuchać. Album zostaje wydany w 1997 roku i przez wiele magazynów muzycznych zostaje uznany za płytę roku, co wcale nie dziwi. Przy odtworzeniu płyty mamy wrażenie, że chłopaki postawili sobie za cel nagranie dzieła wybitnego, które będzie swoistym drogowskazem dla innych zespołów grających black metal. Zawrotne prędkości i ściana dźwięku powodują, że często musimy ponownie odtworzyć płytę, żeby dotrzeć do niektórych smaczków, które są ukryte na nim. Nad wszystkim górują symfoniczne klawisze, które sprawiają jeszcze większe wrażenie monumentalizmu płyty, ale jak wiemy, oni są twórcami symfonicznego black metalu, więc kto inny mógłby je lepiej używać. Dużo tutaj ciekawych melodii, mamy zwolnienia, mamy czyste wokale, mamy chóry. Na pewno zaś ten główny prowadzący krzykliwy wokal Ishana wprowadza do ich muzyki element furii i wściekłości. Zresztą w stosunku do pierwszego albumu Emperor przyspieszył, a za grę na perkusji był wtedy odpowiedzialny Trimms Enslaved, gdyż Faust odbywał karę więzienia za zabójstwo. Brzmienie mogłoby być bardziej klarowne, ale rozumiem, że przy takiej intensywności muzyki i tak zostało ustawione optymalnie. Mi na pewno odpowiada i słucha mi się tej płyty z prawdziwą przyjemnością, gdyż to wielki album jest. A teraz posłuchajmy sobie fragmentów tego ponadprzeciętnego albumu. Na początek proponuję monumentalny i podniosły The Oath, który wprowadza nas w świat Emperora pochukiwaniem słów, syntezatorów oraz tych zaklęć, które rzucają na was. Podniosłe dźwięki pierwszego kawałka przeradzają się w istną burzę muzyczną i dźwięki, które atakują nas z wściekłością i furią. The Loss of Curse of Reverence to chyba najbardziej rozpoznawalny kawałek z płyty. Mamy tutaj nieszablonowe zagrywki gitarowe, mroczne melodeklamacje oraz ten wściekły wokal Ishana, a wszystko spowijają bardzo mroczne samplery. Uwielbiam również Acclamation of Bones, kawałek, w którym w pewnym momencie samplery imitują jakby pojawiającego się ducha. To jest bardzo ciekawy zabieg muzyczny. Na koniec proponuję The Wanderer z wręcz kosmiczną gitarą, która skupia sobie całą wielkość wszechświata. Przyjrzyjmy się teraz okładce oraz składce.
Okładka jest utrzymana w takiej ciemnozielonej konwencji. W górnym prawym rogu mamy logo Emperora, a na dole tytuł Anthems to the Awakened Dusk. Przedstawia ona jakieś zgromadzenie piekielne, zrobione na komputerze najprawdopodobniej. We wkładce na zdjęciach przedstawiających jakby kamienie mamy wydrukowane złotym pantonem teksty piosenek. No chyba nie jest to za wspaniały zabieg, ponieważ tych tekstów wcale nie widać. Płyta CD jest również utrzymana w konwencji ciemnozielonej. Na ostatniej stronie wkładki mamy tytuły utworów oraz wyszczególnione, gdzie została nagrana płyta oraz adres do managementu i inne informacje od zespołu. A na tyle pudełka mamy logo Emperora, zdjęcia chłopaków z zespołu, tytuły utworów oraz wydawcę. Według mnie tej płyty nie powinno się odkładać na półkę, by pokryła się kurzem. To dzieło wielkie, inspirujące i porywające. To przykład tego, jak powinno grać się symfoniczny black metal. A teraz zapraszam wszystkich do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!